Jesteśmy w Kambodży, a ten odcinek w całości poświęcony jest 8. cudowi świata. Zabieram Was do Angkor Wat. Z naszego hotelu w Siem Reap do kompleksu świątynnego oddalonego od miasta około 10 km jedziemy z kierowcą rikszy, którego poznaliśmy dzień wcześniej. Szczerze polecam Mr. Shadowmana. Uczynny chłopak obwiezie Was wszędzie tam, gdzie będziecie chcieli dotrzeć. Cena godzinnej przejażdżki po mieście to $1 za osobę, natomiast ceny wyjazdów poza miasto trzeba sobie indywidualnie wynegocjować. Angkor Wat to świątynny kompleks, który jest największym zabytkiem religijnym na ziemi. Miasto zbudowane zostało na początku XII wieku i przez lata było stolicą Khmerów. Obecnie święte miasto Angkor Wat jest symbolem Kambodży. Widnieje nawet na jej fladze. Jest także owiane do dzisiaj niewyjaśnioną tajemnicą. Jak to się stało, że wzniosło się na wyżynę, a potem upadło? Gdzie zniknęła tamtejsza cywilizacja i dlaczego? Dokładnie jeszcze nie zostało wyjaśnione. Angkor to miejsce upadku jednego z największych królestw w dziejach. Imperium Khmerów istniało od IX do XV wieku i panowało nad szeroką połacią Azji Południowo-Wschodniej, od Birmy na zachodzie po Wietnam na wschodzie. W stołecznym Angkorze na obszarze większym od współczesnego Paryża mieszkało aż 750 000 ludzi. Był to najrozleglejszy zurbanizowany kompleks świata przedindustrialnego. Pod koniec XVI wieku, gdy portugalscy misjonarze dotarli do przypominających kształtem lotos wież Angkor Wat, najwymyślniejszej ze świątyń miasta i zarazem największego w świecie religijnego monumentu, olśniewająca niegdyś stolica imperium dogorywała. Dlaczego imperium Angkoru upadło? Uczeni i historycy sporządzili długą listę domniemanych przyczyn, obejmującą najazdy, zmianę wierzeń religijnych i zwrot ku handlowi morskiemu, który okazał się wyrokiem na miasto położone w głębi lądu. To w głównej mierze są domysły i zgadywanki. Na ościeżach świątynnych wrót zachowało się około 1300 inskrypcji, ale nie ma tam nic, co wyjaśniałoby powody upadku królestwa. Ta cywilizacja nauczyła się poskramiać sezonowe powodzie, a potem podupadła, gdy przestała panować nad wodą, najważniejszym ze swoich zasobów. Rytm codziennego życia jest też utrwalony na rzeźbach, które przetrwały stulecia powolnego niszczenia i w mniej odległych czasach także wojnę. Płaskorzeźby na fasadach świątyń pokazują codzienne sceny, np. 2 mężczyzn pochylonych nad grą planszową, kobietę rodzącą w cienistym pawilonie. Płaskorzeźby odsłaniają także i problemy tego raju. Wśród wizji ziemskiej harmonii i najwyższego oświecenia przewijają się sceny wojenne. Również religia była bardzo ważna w codziennym życiu mieszkańców Angkoru. Antropolodzy nazywają takie miasta Regal Ritual City. Tamtejsi królowie mieli się za hinduistycznych władców świata i wznosili świątynie dla samych siebie. Regal Ritual City prowadziło gospodarkę bez pieniądza, opierając się na daninach i opodatkowaniu. Rzeczywistą walutą królestwa był ryż, podstawa żywienia przymusowych robotników budujących świątynie i wielu tysięcy ludzi, którzy je obsługiwali. Inskrypcja w kompleksie Ta Prohm podaje, że w tej jednej świątyni służyło 12 640 osób. Jest tam też adnotacja, że przeszło 66 000 rolników produkowało prawie 3000 ton ryżu rocznie, by nakarmić tomrowie kapłanów, tancerek i robotników świątynnych. Być może to zwykły ekonomiczny interes sprawił, że przed wiekiem XVI ośrodek władzy Khmerów przeniósł się w miejsce bliższe rzeki Mekong. Niedaleko dzisiejszej stolicy Kambodży, Phnom Penh, skąd łatwiejszy był dostęp do Morza Południowochińskiego. Najprawdopodobniej to potężna katastrofa klimatyczna doprowadziła ostatecznie do upadku Imperium Khmerów. Niestety w kilku minutach nie da się opowiedzieć wszystkiego o Angkor Wat, dlatego teraz podam Wam tylko kilka ciekawostek na temat tego miejsca, a resztę doczytacie sobie sami w internetach. Angkor Wat wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Drogę do świątyni Ta Prohm prowadzącą przez dżunglę umila lokalna kapela. Hello.
możliwość kręcenia zdjęć do filmu Lara Croft Tomb Raider, wytwórnia Paramount płaciła rządowi Kambodży $10,000 dziennie. Świątynia Ta Prom jest wyjątkowa, gdyż w przeciwieństwie do pozostałych ruin niewiele tu zmieniono. Budynki zostały tylko lekko wzmocnione i nie prowadzono żadnych prac rekonstrukcyjnych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak inne świątynie mogły wyglądać w oryginale. Widać tu także, jaką potęgą dysponuje natura, potrafiąca niszczyć nawet najpotężniejsze mury postawione przez człowieka. Gdy odkryto Ta Prom, archeolodzy odnaleźli w jej wnętrzu wykute w kamieniu informacje. Dzięki nim wiemy, że świątynię zamieszkiwało 18 wielkich kapłanów i ponad 2500 pomniejszych mnichów. Prawie tyle samo pomocników i asystentów, no i 60 niebiańskich tancerek. Wyliczono, że kamienie użyte do budowy Angkor Wat ważą co najmniej 5 milionów ton. Wszystkie one musiały dotrzeć tu na plac budowy z oddalonego o 35 km kamieniołomu. Angkor Wat, jak i wiele innych świątyń w Angkor, zbudowane zostało bez użycia jakichkolwiek maszyn. W szczytowym momencie rozwoju Angkor w świątyni Pre Khan uzbierano ponad 60 ton złota. Dziś miałoby ono wartość ponad $3 miliardów. Ruiny świątyni Angkor Wat rozciągają się na powierzchni ponad 400 km². Obecnie kompleks do zwiedzania zajmuje 162 km². I tym sposobem dotarliśmy do końca tego odcinka. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zostaw kciuka.